Dzień dobry. Ładny, słoneczny dzień. Jest 0, ale na słonku za chwilę zrobi się ciepło. Tyle wywiozłem w piątek, no bo w sobotę nie pracowałem. Trochę tego jest, a w sumie to wywiozłem jakąś 1/4, może 1/3. Tu odniosę się może do komentarzy, bo pytaliście, były takie komentarze, na pewno 2, o to, czy nie mógłbym do tego wykorzystać traktorka. Ale zobaczcie, tak jak ja teraz tu stoję, a mam telefon na wysokości brody. Jak wysoko jest to okienko, byłoby mi niewygodnie stąd sypać ziemię. Ok, gdy stanę tu, byłoby już trochę wygodniej, ale dalej mówimy tylko o tym fragmencie przy samych oknach. Dodatkowo jest jeszcze tak, że ten traktorek i tur, to nie jest tak, że ta jego hydraulika utrzymuje tą łyżkę w jednym miejscu. Jeżeli bym ją podniósł i tak zostawił na kilkanaście minut, to ta łyżka będzie powoli opadała. Nie wiem, czy to jest jakaś nieszczelność w systemie. Także w zasadzie, i jeszcze patrząc na tą różę, swoją drogą zobaczcie, ona naprawdę kwitnie. I te płatki, tutaj odpadają, ale na przykład tu pięknie się to trzyma. No, to jakbym tu mógł podjechać pod to okno traktorem, żeby do tego sypać. No tu się nie da. Tu bym mógł ewentualnie. No i drugi pomysł był taki, żebym tu sobie przystawił łyżkę i na nią zsypywał ziemię. Tylko znowu, wiecie, ta łyżka nie jest jakaś bardzo duża. Także ja do niej wsypię 2 taczki, a następnie musiałbym wsiadać do traktorka, odpalać go, no i jechać no ile to jest, 10 metrów. Trochę to nie ma sensu, dlatego że tą taczką nie jest tutaj już ciężko stąd wyjechać, bo tu jest cały czas z górki. Jadę z górki i wysypuję, wracam z pustą taczką. Tak jest szybciej i wcale nie ciężej moim zdaniem. Także działam taczką. Zabiorę może stąd ten stół, żeby mi tu nie przeszkadzał. Stół i to warsztatowe krzesło. Teraz przejdę na tą stronę, żeby się nie dać radę jakoś to wykopać. Nie, tutaj to ciężej niestety idzie. Tak jak mówiłem, ta ziemia jest skawalona. Trochę się natomiast rozpadało. Nie wiem, na ile to słyszycie.
powoli zdążymy. Powiem wam, że tak pomyślałem, że ponieważ teraz będzie trochę takich prac, no właśnie takich nudy. Dla mnie to są nudy. To może zróbmy w jednym z odcinków sesję pytań i odpowiedzi. Jeżeli jesteście zainteresowani czymś związanym z siedliskiem, z remontem, to zapraszam do pytań w komentarzu, a ja postaram się na nie odpowiedzieć w jednym z następnych odcinków. Tak podejrzewam, że to będzie już coś w przyszłym roku. Z góry dziękuję. Ciężko chodzi. Chwila odpoczynku. Powiem wam, że zaczynam się zastanawiać, czy ja to w ogóle powinienem nagrywać. To jakieś prace archeologiczne wychodzi na to się robią. Tu jest mur i on wskazywałby na to, że rzeczywiście, tak jak myślałem, to jest fundament. Fundament, który w tym miejscu skręca. Najciekawiej, że tu jest przerwa w kamieniach, chociaż tu może one i dalej są. I tu się zaczyna, idący prostopadle, drugi znowu mur. No i ta odnoga. Ja tutaj wydłubywałem kamienie w tym miejscu. One też tutaj były. Na pewno tu był wcześniej inny dom, to wiem. Ten dom został zbudowany, nie wiem na ile to zobaczycie, w 1959 roku w miejscu innego domu. Ale możliwe, że nie odbyło się to w sposób dokładnie takim samym, znaczy w sensie w tym samym miejscu, że dom lekko przesunięto. No tak, tutaj ewidentnie, zobaczcie, jest narożnik fundamentu. Ciekawe, czy to też nie idzie w tamtą stronę. No dobra, rozbieram to. Tak, to jest trochę takich starych, niewymiarowych cegieł. No, to jest nawet cała. No i kamienie układane na glinie. Taki dość wąski ten fundament.
jest dużo więcej. No aż tak głęboko tutaj nie muszę wchodzić. Naprawdę nie myślałem, że aż tyle kamieni tu wydłubię. Jest ich po prostu bardzo dużo. A to nie koniec, bo tu jeszcze jest jeden fragment fundamentu i na pewno kamienie też będą pod tą ścianą. Tu już doszedłem prawie do ściany i muszę troszeczkę ostrożniej. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że ta dolna belka, dębowa zresztą belka, jest wygięta w banan i dość mocno przeżarta, więc nie wiem, na ile ona by była w stanie utrzymać tą ścianę, gdybym ją całkowicie podkopał. Także muszę tutaj pomyśleć, w jaki sposób tą ścianę zabezpieczyć. Zresztą ta ściana prawdopodobnie i tak jest w całości do wycięcia. Jedynie te dwie górne belki by zostały i tak teraz myślę, nie? Że one by zostały i byłyby widoczne, aniżeli bym zrobił konstrukcję taką jak ścianka szkieletowa i albo tynk gliniany. No jeszcze to jest akurat do przemyślenia. Ale okej, no tu już jestem blisko, także trochę muszę już ostrożniej wybierać. Na dzisiaj natomiast robię fajran, bo jak pamiętacie, ja zwykłem sobie poniedziałki robić wolne, ale dzisiaj jakoś tak uznałem, że choć trochę popracuję, także te 3 godzinki popracowałem, kilkanaście taczek wywiozłem, ale wystarczy. Dzień dobry. No wreszcie trochę lepsza pogoda i zamiast tej paskudnej mrzawki zaczął poruszyć śnieg. Wprawdzie to się topi, ale może część śniegu się utrzyma, bo jest w tej chwili 0 stopni i prognozy raczej wskazują na to, że będzie tylko chłodniej. No i super, bo to taki wilgotna mrzawka i temperatura 2-3 stopnie to nie jest nic fajnego. Tak uznałem, że w tym miejscu podkopię się pod tą belkę.
łyżka do skarbów. No to zanim wykopię tu dalej, to tak jak chyba już wspominałem, muszę w jakiś sposób zabezpieczyć tą ścianę, żeby ona mi nie opadła. Tu mam tylko taki kłopot, że standardowo jak opiera się na takiej świeżo wykopanej ziemi, no to ta podstawka w tą ziemię trochę wejdzie, się zagłębi w niej, więc najpierw tak myślę, że dokręcę jeszcze jedną belkę tu z boku, dźwignę lekko ten środek na lewarku, następnie podłożę te klocki, tak żeby móc ten dom na tym oprzeć i opuszczę. I wtedy myślę, że ten dom dociśnie trochę tą podstawę. Trochę trudno to jest nakręcić, niestety. To jest dość ciasno. No dobra, to akurat myślę, że jak tą deseczkę tu wsunę po podniesieniu, tylko żebym ją wsunął, to powinno to zadziałać. Czyli tak. No, dobra. Widać, że to solidnie usiadło. No dobrze, to tyle mam wykopane. Tu mam dom podparty. Tego fragmentu starego fundamentu rozbierał nie będę. Znaczy, wiecie, on tak za dużo to chyba nie trzyma. Śmiesznie to jest zrobione. Tu są po prostu porzucane luźno cegły. Niżej kilka kamieni. Ale za to była dana papa.
No to przybywa kamieni, ubywa ziemi. Tutaj jeszcze jest po prostu pełno kamieni w tej części. No dobra, myślę, że jutro jest 4. dzień kopania. To już to skończę. Wolno to idzie, ale nie chcę też przesadzać. Ciężka praca, szczególnie, że tam jadąc tą taczką, jadę już w takim błocie. Zresztą, co tu dużo mówić, zobaczcie, jak wygląda to kółko. Muszę je chyba oczyścić. Jak wyschnie, to je obskrobię. Także na dzisiaj fajrant. Mam nadzieję, że jutro już to skończę. Dzień dobry. Dzisiaj taki dzień chłodny. Myślę, że jak pozbędę się części tej gliny z tego kółka, to będzie trochę lżej. Zawsze to ze 2 kilo zejdzie. Jeszcze z butów bym się pozbył, bo każdy z nich też waży z kilogram więcej. Ale to trochę bez sensu. 5 minut i będzie to samo. Naprawdę, dzisiaj jest chłodny dzień. Taka temperatura odczuwalna według prognozy -5. I to się chyba zgadza. Termometr pokazuje 0. Śnieg się trochę topi, ale jest naprawdę chłodno. Wieje taki słaby, ale nieprzyjemny, mokry, wilgotny wiatr. Ale spoko. Zaraz się rozgrzeje. Ktoś napisał w komentarzu, że powinienem mieć inny szpadel, że ten jest taki kobiecy, ogrodniczy. W sensie rozumiem, że małe ma tę część, ale powiem Wam, że to chyba zależy również, trzeba uwzględniać rodzaj materiału, z którym się ma do czynienia. A glina, taka zbita glina, jest naprawdę ciężkim materiałem. Także wolę mieć jednak mniejszy szpadel. Ok. Będę musiał kilka razy więcej go podnosić, ale jest to lżejsze niż takim ciężkim sztychem. Ciężko tu się wbić. Dobra. Nie nakładam za dużo. Bo wcale tam na zewnątrz nie jest łatwiej. Powiem Wam, że marzenia się czasami spełniają. Śmiejąc się to mówię. Bo pamiętam, że zawsze moim marzeniem, takim marzeniem z dzieciństwa, z podstawówki w zasadzie, było, żeby zostać archeologiem. Archeologiem nie zostałem, a natomiast teraz mam okazję pobawić się troszeczkę. Jak przyjrzymy się w tej warstwie ziemi, która tu została, to jest o jakiejś wysokości 70 cm. Właśnie można odkryć, jak to kiedyś wyglądało w tym miejscu. No bo tu idąc od góry, widzicie taki fragment ziemi jasnej. Na tym jeszcze była wylewka betonowa.
A więc ten fragment jasnej ziemi to jest po prostu to mleczko cementowe, które przysiąkło w glinę, bo to jest coś, co się dość łatwo kruszy. Więc podejrzewam, że to jest to. Potem mamy warstwę gliny i zaczyna się warstwa ponownie śmieci, czyli 50 cm pod posadzką, którą ja skułem. Dochodzimy do warstwy, która prawdopodobnie moim zdaniem pokazuje warstwę, na jakiej posadowiony był dom, który poprzednio stał w tym miejscu. Podejrzewam, że podczas rozbiórki takiego domu skuto również, tak jak i ja w sumie zrobiłem przy tym domu, skuto wszelkie tynki, które na tym domu były. I stąd tutaj, na tej głębokości 50 cm, dochodzę do takiej warstwy właśnie glinianego tynku z wapnem. Dom był po prostu bielony wapnem. Czyli podejrzewam, że rozbierając stary dom, zostawiono tutaj warstwę właśnie tego skutego tynku, jakichś przepalonych cegieł, czyli pewnie rozbierano też komin, a następnie tą warstwę przysypano gliną, tymi 30 cm gliny i zrobiono już poziom nowego domu. Czyli prawdopodobnie to, co też obserwujemy, oglądając stare domy, widząc gdzieś stare domy, one z czasem się zapadają. Tak samo ten stary dom, który tutaj istniał, a istniał on na pewno, według źródeł, które ja znalazłem, do których dotarłem, w 1880 na pewno tutaj było domostwo jakieś. Wcześniej niestety nie udało mi się znaleźć jakichś starych map. Także widzimy ta warstwa taka biegnąca wzdłuż tej, to jest ta warstwa, to jest ten poziom starego domu. To jest ten stary tynk, który na nim był. Ciekawe. Tu jeszcze jedna ciekawostka. Zobaczcie, jakie korytarze tu są pod tą posadzką. Ciekawe, co to za zwierzątko. Czy myszy, czy szczury. Mam nadzieję, że to nie popielice i że nie są to aktywne korytarze i za chwilę nie wykopię jakiejś zimującej popielicy. Miały nauczkę w tamtym roku, kiedy obudziłem je na miesiąc wcześniej ze snu. Wiem, że przeżyły. Mam nadzieję, że tu na nie nie trafię, bo byłby już poważny kłopot. No dobrze, każda, nawet najgorsza praca kiedyś ma swój koniec. Więc wybrałem ziemię w tym pomieszczeniu. Zostawiam tutaj jeszcze trochę tej ziemi. To dlatego, że przede mną jest skucie tej posadzki. A to będzie wiązało się z dużą ilością wibracji. I nie chciałbym zbytnio naruszyć tych ścian, dwóch ścian działowych. Dlatego to zostawię, a zajmę się tym później. To do dokończenia prac w zasadzie została mi jeszcze jedna rzecz. Oj. Powiem wam, że ciężko będzie się poruszać w tym domu po tym, jak wybrałem tą ziemię, niestety. Została mi jeszcze jedna rzecz. Wezmę traktorek i choć trochę wyrównam tą wywiezioną ziemię i tak lekko ją tą łyżką ubiję. No to działam.
to z grubsza rozgarnąłem. Miałem rację z tymi cegłami, że mi tu będą przeszkadzały. Do Was mam prośbę, żebyście pamiętali o pytaniach do sesji pytań i odpowiedzi. Tak po zastanowieniu wydaje mi się, że mógłbym na to odpowiedzieć już nawet w następnym filmie. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.